Tym razem odwiedzam Maltę. Jeden z najmniejszych krajów, jednocześnie najstarszych cywilizacji. Historia wyspy jest tak skomplikowana, jak i intrygująco ciekawa. Malta liczy zaledwie 500 000 mieszkańców, jeszcze mniej to jej rdzenna populacja. Malta wiązana jest z Fenicjanami, cywilizacją kupiecko-handlową ludzi purpury. Ja obecnie jestem w muzeum, przyszedłem sobie trochę odpocząć, bo się naspacerowałem, spacerując od godziny prawie 11. Spałem, kurde, kiepsko wczoraj, ponieważ trochę dałem ciała, bo chciałem zaoszczędzić. Była na przykład bardzo dobra oferta na hotel 4-gwiazdkowy z basenem i z jacuzzi i tak dalej. A ja sobie chciałem zaoszczędzić, no i myślę, wziąłem sobie hostel, bo to wyjdzie mi połowa taniej, nie? Ale hostel nie jest za najlepszy, jest głośno na ulicy, pokój jest zapchany, do tego wczoraj do 1 czy do 2 w nocy siedzieli, kurde, ludzie i gadali w takim tak zwanym common roomie, czyli w tym pokoju koedukacyjnym. Dobra, pomyślę, co mam jeszcze do zrobienia, jakoś odeszła mi ogólnie chęć na cokolwiek, ponieważ te 2 dni ostatnie były dość intensywne. W Bratysławie, jak i tutaj, troszkę wtopa z noclegiem, przylot w nocy, także to takie trochę równocześnie się złożyło na jakieś takie osłabienie mentalne moje, tak mi się wydaje. Ogólnie Malta jest bardzo, bardzo ciekawym miastem, bardzo ciekawą wyspą. Na pewno warto zwiedzenia. Historia Malty jest dość zawiła, tak ogólnie historycznie, biorąc pod uwagę położenie tej wyspy oczywiście. Ale ta bardziej współczesna Malta, czyli tak od 1700 chyba któregoś roku, jeżeli dobrze pamiętam, no to już była kolonia brytyjska i niestety do 1963 roku, jeżeli też dobrze kojarzę. Także czuć trochę tę brytyjskość, niestety, jakoś tak Brytyjczycy mają, że im ten archipelag zawsze gdzieś tam wydryfuje w inną część globu. I mimo tego, że po części językiem dość używanym jest tu angielski, to Maltanie mają swój język zwanym maltyjskim. Jest to język najprawdopodobniej z pochodzenia językiem fenicjańskim. Językiem obumarłym, bo był to język używany przez Fenicjan. A Fenicjanie to był naród jeszcze z czasów przedbiblijnych, który zamieszkiwał część zachodnią Libii, jak również Izraela i Syrii. Czyli cały ten taki pasek nadmorski, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Czyli tą kulturę brytyjską tutaj jednak się odczuwa. Jest ruch lewostronny, co jest trochę takie typowo brytyjskie.
oraz gniazdka z trzema wtyczkami. Typowa brytyjska myśl techniczno-infrastrukturyjna, która musi się jakoś odróżniać przecież od reszty całego cywilizowanego świata, nie? Powinniście przyjechać i odwiedzić Maltę. To mi się wydaje, że jest to naprawdę ciekawy kraj w budżecie większości osób, osiągalnym budżecie, że nie musicie wydawać bardzo wielkich pieniędzy, żeby tu przyjechać, bo loty są w miarę tanie, jak również noclegi są w miarę osiągalnych cenach. Dzisiaj odwiedzam megalityczne świątynie Terksien, które są ulokowane w dzielnicy Paola na Malcie. Robił wrażenie, szczerze powiedziawszy. Powstały 3000 lat przed naszą erą, czyli 5000 lat temu. Naprawdę kawał historii, jakby nie było, i warto odwiedzenia, jeżeli będziecie tutaj na Malcie. Bilet nie jest drogi, bo jest to 6 euro, czyli kawałek historii za niewielki budżet. Można to też określić solidną budowlanką, jeżeli wybudowane zostało 5000 lat temu. Ciężko określić doświadczenia z takiego miejsca. Może dlatego, że jest tutaj ogromna historia, czas przemijania w sumie. Budownictwo powstałe 5000 lat temu pozostawia człowieka trochę w kontemplacji. Chciałbym się z chęcią powymądrzeć troszkę więcej na ten temat, ale nie jestem specjalistą w takiej odległej historii. Ale myślę, że nawet większość historyków nie jest w 100% przekonana czy pewna, czym było to miejsce dokładnie i jakie miało znaczenie.
z pewnością miejsce kultu jakiegoś obrzędu. Wierzeń przykładowo, nie? Polecam, będziecie to, musicie odwiedzić tutaj. Nie jest to za bardzo powalające pod względem pozostałości, jak w przypadku Pompeji. Bo Pompeje to są obszerne w porównaniu do tego, ale sam fakt, że jest to zbudowane 5000 lat temu, czyli starsze o 2000 lat niż Pompeje, jeśli dobrze kojarzę. Nie, o 2000 lat starsze niż Pompeje. Także no, jest pewne, kurczę, jak to określić. Nie wiem, jak to określić. Brakuje mi słów. Będąc w Wielkiej Brytanii, zastanawiałem się, skąd Brytyjczycy, skąd w architekturze jest tak wiele limestone'u, czyli kamienia wapiennego. No i będąc teraz, podróżując w regionach Morza Śródziemnego, jak Grecja, czy Hiszpania, Włochy i Malta, no to dopiero teraz sobie uświadomiłem, że z pewnością z Malty, ponieważ była to przez 200 lat za czasów świetności brytyjskiej, czyli ery wiktoriańskiej, była to kolonia brytyjska, także stąd pewnie ten właśnie limestone, czyli kamień wapienny w architekturze w europejskiej, w północnej Europy, w krajach jak Francja czy Wielka Brytania, to limestone był uznawany i używany jako część dekoratywna budynków, co w sumie się odróżnia pomiędzy klasą średnią, taką powiedzmy, a klasą bardziej zamożną. Także dopiero sobie tak uświadomiłem, nie sprawdzałem tego dokładnie, czy faktycznie limestone używany, czyli ten kamień wapienny w Wielkiej Brytanii był sprowadzony właśnie z Malty, no ale tak zdrowy rozsądek tak właśnie podpowiada. Tutaj to jest budulec bardzo popularny i nie jest to, nie przedstawia, że jest to klasa wyższa, nie? Także to by było tyle ciekawostek na temat budowlanych materiałów i architektury. Tak wygląda moja najlepsza przystawka, jaką tutaj na Malcie można znaleźć. Czyli jest to pasty ze szpinakiem. Jest kilka tego wariantów. Szpinak z salmonem, szpinak z oliwkami oraz różnymi innymi ziołami i dodatkami. Naprawdę znajdziecie to wszędzie, na każdym praktycznie rogu. Ceny tego są od €70 do 2,20, w zależności chyba też od regionu. Polecam, bo to jest najlepsze pasty, jakie jadłem i można to konsumować i na śniadanie, i na podwieczorek, i na kolację. Naprawdę dobre. Jak sami też widzicie, prezentuje się to naprawdę smacznie i jest godne polecenia. Jak będziecie na Malcie, to musicie to spróbować. Nie widziałem tego w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, ale najprawdopodobniej, ale troszkę w innym formacie, w innym wykonaniu. Tutaj one są po prostu przepyszne.
Wczoraj zaledwie spędziłem na słońcu, na pełnym słońcu może z godzinę czasu, opalając się na skałach, ale cały dzień pochodziłem i się trochę poparzyłem i dzisiaj muszę się kamuflować jak celebryta prawie, w czapce i w kapturze, żeby się nie poparzyć po prostu. Nie miałem kremu do opalania, bo nie wziąłem ze sobą kremu, dlatego że podróżuję z małym bagażem i nie ma miejsca nigdy na ten krem. Takie życie, nie? A ja teraz siedzę tutaj od godzinki i podziwiam widok na St. Julian's Bay. Naprawdę fajne miejsce. Można też popływać, nie musicie wcale wyjeżdżać poza region St. Juliana, żeby sobie pokąpać się w morzu. Będąc tutaj w St. Julian's, warto się przespacerować deptakiem, który biegnie od St. Julian's aż przez całą Selemę, jeżeli dobrze to wymawiam, aż do Velletty. Naprawdę fajne miejsce i warto się przespacerować i w dzień, jak i w nocy, bo naprawdę fajna atrakcja. Jest też możliwość przespacerowania się dolną częścią, czyli bardzo skalną. Fajnie jest, bo tam są takie zagłębienia, jak widzicie. No, powiedzmy niewielkie kałuże zrobione z wgłębień pomiędzy skałami. No i to stanowi takie prawie naturalne baseny. Ciągnie się to od początku wybrzeża Silemy aż do końca wybrzeża, no przykładowo tam 5 czy może z 8 km. Oczywiście ta część tutaj, tego wybrzeża Silemy jest spiłowana większość przez człowieka, czyli jak widzieliście wczoraj, gdzie buty zadarłem, na tamtej drugiej plaży, gdzie te wszystkie skamieniałości są bardziej wyostrzone, no tutaj jest po prostu wszystko spiłowane tak, żeby można było z tego po prostu korzystać. Bardzo fajny pomysł.